Cześć, nazywam się Norbert i witam na moim kanale. Będzie on poświęcony właśnie druku 3D. Dzisiaj mamy ze sobą pacjenta Bambulab H2D w wersji Combo. Zrobimy sobie unboxing, zobaczymy co jest w środku. Zrobimy pierwszą też kalibrację. No i może porównamy wyniki, jak to wygląda względem innych drukarek. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania. No to co, to chyba zaczynamy w takim razie. Zajmiemy się na początku usunięciem tych pasków i otwarciem boksa. W międzyczasie mogę powiedzieć, że czekałem 2 tygodnie na tą drukarkę. Zamówiłem ją w dzień premiery, kiedy jeszcze była dostępna na stoku, ale finalnie trwało 2 tygodnie, zanim dotarła. Zamówiłem plastiki, zamówiłem też drukarkę. Nie wiadomo czemu trwało to trochę dłużej niż myślałem, że będzie, bo plastiki przyjechały w ciągu 5 dni. No 2 tygodnie czekałem na paczkę. Co widzimy na początku? Standard, można by rzec, czyli instrukcje użytkowania. Oczywiście w wersji, nie wiem czy widać, H2 AMS Combo. Także taki standardzik. Teraz Bambu zaczęło też dodawać wlepy. Nie wiem czy widać, są z tyłu, może od razu otworzę, pokażę. No tu mamy parę wlepek. Całkiem spoko. Czy gdzieś nakleję? Pewnie nie. Może na drukarkę, zobaczymy. No, kolejna rzecz, czyli po prostu manuskrypty. Nic ciekawego. Chociaż w sumie instrukcja może się przydać. Przy pierwszej drukarce warto się może z tym zapoznać. Pierwsza rzecz, którą też widzimy, to jest to skrzynka z akcesoriami. Całkiem fajnie spakowana, porządnie. No i widzę, że mam do kolekcji już trzeci filament swatch. Nie wiem, czy ktoś zna. Jeżeli nie, to już tylko pokażę. O ile dam radę w miarę szybko otworzyć. O, dobra, wyciągamy. Jest to nic innego jak po prostu próbki plastików, które możemy sprawdzić, zanim na przykład, nie wiem, sobie wydrukujemy. Przepraszam, kupimy. Jest to wypisane, są dodane też rodzaje materiałów, z którego pochodzą, także fajna sprawa. Chyba to jest zaktualizowane. Nie wiem, czy takie różowe kolory miałem wcześniej, będę musiał sprawdzić. I do tego też jest taki fajny projekt, który można wydrukować. Taki dysk, który po prostu wyciąga na przykład po jednym kolorze. Nie wiem, jeżeli ktoś wie o co chodzi, to fajnie, jak nie, no to tutaj może wrzucę screena. Kolejna rzecz, toolbox. Bardzo podobny do tego, co mamy w Bambu A1C. Też plastikowe pudełko. Widzę, że trochę chyba nowsza wersja po prostu impulsów. Takie fajne, zaokrąglone teraz są. Wyglądają, powiedzmy, troszkę premium względem tych normalnych. Mamy grease, czyli standard. To jest olej chyba? Tak, to jest lubrykant po prostu. Mamy do oczyszczenia filamentu. Mamy większy Allen key. Tutaj nie wiem co to jest. Bardzo możliwe, że dowiem się dopiero. Nie wiem czy to widać. Coś takiego. Jakiś dziwny silikonowy coś. No i od razu mamy też widok na nową dyszę. Ta, nowa dysza. Dobra. No i co? Mamy cover do kamery. Tego chyba wcześniej nie dodawali. My też mamy tutaj scraper, tak? Który możemy sobie wydrukować i widzę, że nowe czyściki, nowe obcinaczki do filamentu. Dobra. Co mamy jeszcze? Tego wcześniej nie grali, czyli plastikowy uchwyt na filament. Tak, z racji tego, że mamy 2 dysze, więc mamy AMS-a, czyli 2 ekstrudery w sumie. Mamy AMS-a i... Nie, przepraszam, ekstruder jest 1, więc mamy po prostu uchwyt, który możemy sobie też zamontować. I tego się pozbędziemy. I tutaj po prostu rurki teflonowe, także nic ciekawego. Dobra, to tyle z tych akcesoriów. Lecąc dalej, w takim razie usuwamy te kartonowe osłony.
I co widzimy dalej? Stropian, który nie pójdzie, bo są te zasłonki. Dobra, o. No, więc kolejna próba. Wyciągamy. I teraz się powinno udać. Aha. Czyli to nawet nie blokowało. Dobra. O, tak to jest. Jak się nagrywa pierwszy odcinek. W porządku. I co widzimy? Widzimy drukarkę już. O, elegancko. Dobra. Przez to, że te klipsy wyciągnąłem, to bez problemu mogę wyciągnąć drukarkę. I jest już miejsce. Ona stoi też na jakimś takim opakowaniu. To już nie pójdzie chyba. Pójdzie, bo nie wiem, czy to jest widoczne, więc na chwilę pokażę. Są takie klipsy żółte, które blokują, więc sobie je po prostu odłączymy. Dobra, więc mamy klipsy. I mamy kolejną część kartonu usuniętego. Mamy folię niebobelkową, ochronną. I powoli naszym oczom ukazuje się już ta konkretna drukarka. Odsuwamy folię i się zaczyna. Powiem tak, na pierwszy rzut oka wygląda bardzo dobrze, także spróbujemy ją sobie teraz podnieść, w cudzysłowie dwuosobowo, i zobaczymy, co się będzie działo dalej. O ja pierdolę. Jest wysoka, nie? Nie usiądę. Ja jej nie podniosę. Dobra, więc tak. Także co, próba numer 2 w takim razie. Elegancko wygląda. Już nie widzicie, więc tak ściągamy taśmę. Zaczniemy od zdjęcia folii ochronnej. To jest jedna z prostszych rzeczy podczas tego wszystkiego. No i możemy zauważyć tutaj już AMS-a, który jest zabezpieczony, oczywiście AMS2 Pro. Dobra, także co? Zaczynamy od rozmontowania tego, co widzę na początku tutaj. Ok. Dobra, tu mamy usunięte. Kolejne są, z tego co widzę, tutaj tak z boku. Nie będę pokazywał. Jedno. A drugi nie ma. Dobra. O, jeszcze tutaj na dole, z tego co widzę. Są już trudniejsze do zdobycia. Teraz mi się skończy czas antenowy. Mamy to. Super. Dobra. I powoli możemy wyciągnąć pierwsze osłony.
dalej i myślę, że już możemy chyba wyciągnąć AMS-a. Tak. Mamy to. Jak widać, na pierwszy rzut oka nie ma za dużej różnicy. Jedyną, która się już zaczyna pojawiać, to to, że jak otworzymy sobie to, przyjeżdża do nas od razu zasilanie, które będzie potrzebne ewentualnie, jeżeli chcemy właśnie suszyć filamenty. I nie jest to wymagane, jeżeli mamy jednego AMS-a. W przypadku, kiedy mamy już dwa, no to wtedy rzeczywiście będzie ono potrzebne i mamy łatwiejszy dostęp już do, jak widać, do rurek teflonowych, żeby je wymieniać w przypadku, kiedy na przykład się zatkają lub zaniszczą. Dobra, także to sobie na razie odstawmy. I lecimy dalej. Także usuwamy jakieś niepotrzebne części. I możemy odkręcić już do końca tą drugą, niższą osłonę. Chyba poszło tu. Wszystkie? Wszystkie. Ściągam osłonę i co widzimy? Widzimy wielką płytę, która nawet nie jest kwadratem. Jest prostokątem. Nie mam teraz dostępnej, ale mogę już pokazać różnicę względem tych dwóch płyt. Tutaj w ogóle mamy dwie rączki do podniesienia płyty. To jest płyta z A2D, a to jest płyta od karbonu, od X1 Carbon. Także od razu widać tą różnicę. Czy jeszcze są jakieś oznaczenia? Chyba nie. Także co, tu mamy już załatwione wszystko. Możemy zamknąć drukarkę. Oczywiście na magnes. Wydaje mi się, że trochę za bardzo najeżdża. Na bok. Tutaj mamy automatyczną wentylację. Nie widać tego jeszcze tutaj. Może podniosę. W tym miejscu jest jeszcze automatyczna wentylacja, która się otwiera w zależności od tego, jaki materiał drukujemy. Tu mamy wejście na USB. Z tego co widzę, przynajmniej na pierwszy rzut oka nie ma wejścia mikro USB. Nie wiem, czy to jest na plus, czy na minus, także napiszcie w komentarzach. Panel nałożony, solidny i muszę powiedzieć, że drukarka wygląda naprawdę kozacko. Tak, w jaki sposób ona jest zrobiona, powiem szczerze, że wygląda naprawdę dobrze. Bardzo mi się podoba. No ale co? Teraz AMS w takim razie. Tyk. O, tu też jest taśma. I wychodzi na to, że zasilacz, który tutaj jest, ten tutaj, to nie jest do AMS-a, tylko do drukarki. Jeżeli chcemy zasilacz, który będzie osobno pozwalał na druk, czy pozwalał na chłodzenie, no to musimy chyba kupić go osobno. Standardowo. Normalny zasilacz. Pin. I widzę, że tracimy na jakości. Mamy to. Pierwsze uruchomienie. Zapomniałem ściągnąć. Powiem tak, bardzo jasno świecą te światła. Mamy po dwóch stronach. Tak, całkiem spore. Nie powiem, że nie. Z dołu mamy też światełko. Nie są teraz je przyczyny. Zjadę trochę. O, jak możecie zobaczyć, to jest światełko i to jest jednocześnie indikator tego, w jakim postępie procentowym jesteśmy, jeżeli chodzi o druk. Także też ciekawa sprawa. I potrzebujemy jeszcze rurkę teflonową, o niej zapomniałem, którą umieścimy z tej strony
i do jednego z wejścia. Powiedzmy, że bo nie. Który jest który? Górny. Idzie do... A ja czy to jako prawy, czy jako lewy? Zobaczyć. Instrukcja. Ok, right hotend to będzie. Czyli tutaj na górze. Dobrze. To robimy to. Ten tu. Jeszcze. Kurwa, daleko. Dobra. I co, mamy to. Także ja tutaj ogarnę sobie swoją instrukcję, internet. No i zaraz wracam. Dobra, jesteśmy z powrotem. Drukarka jest podłączona. O. Sorry, tu jeszcze pododamy. Remove for screws. Także są usunięte. No i co? I zaczynamy kalibrację. Ona potrwa około 30 minut. Także wracam potem. Jesteśmy właśnie po pierwszej kalibracji. Mamy zamontowane 2 filamenty. Jeden z boku, oczywiście trzeba to zrobić ręcznie. Drugi jest to Sunlu czarny PLA. No i zrobimy sobie testowo benchy. Zobaczymy, jak mu wyjdzie i ocenimy sobie od razu może jakość. Od razu podczas włączenia druku mogę pokazać właśnie ta wentylacja. Została automatycznie właśnie otwarta. Dobra, mamy właśnie koniec wydruku. Jak możecie zobaczyć, kolor tego paska zmienił się na zielony. To jestem tylko ciekaw, czy możemy tutaj trochę majstrować i na przykład zrobić jakiś własny design. Także tak to wygląda. Tak jak widzicie, podczas czyszczenia filamentu robi się całkiem mały pasek. Tutaj jeszcze słychać, że wiatrak trochę działa. No i co? I mamy to. Zobaczmy pod światło, jak to wygląda. Muszę przyznać, że wygląda całkiem solidnie. Napis nie jest aż tak super czytelny. Tutaj oczywiście widać CT 3D, także jest naprawdę spoko. Jak na to, że wyciągasz ją z pudełka i drukarka działa od razu przy pierwszej kalibracji, muszę przyznać, że ma to sens. No ale piszcie w komentarzach, jak według Was, czy inaczej, czy dla kogo ta drukarka w ogóle jest? Czy jest to dla osób, które rzeczywiście profesjonalnie do tego wszystkiego podchodzą? Nie mówię tutaj oczywiście o kombinacji z laserem, tylko taki zwykły combo. Czy jest to dla osób, które bardziej profesjonalnie do tego podchodzą, może do farm druku, które potrzebują też większego zaplecza, większej pojemności, więcej pola roboczego? Czy to jest rzeczywiście dla osób, powiedzmy, takich, które bardziej po prostu w domu od czasu do czasu coś wydrukują, niezbyt wymagającego? A teraz odpalimy sobie jeszcze druk kolorowy. Nie bez powodu tutaj dałem właśnie czarny filament i biały po boku. Zrobimy sobie tą pandę, która jest też od razu zasejwowana. Zrobimy tak samo, czyli włączymy wszystkie opcje kalibracji. Od razu wybiera nam filamenty, które chcemy używać. No i to samo, startujemy i zobaczymy, jak wyjdzie. Jakość wyszła naprawdę spoko. Oczywiście, gdybyśmy mieli pełny plik, to moglibyśmy jeszcze pobawić się w różną wysokość warstw, dzięki czemu jeszcze bardziej smooth tutaj to wyszło. No i drukarka tak naprawdę zużyła tyle plastiku, no 3 kubki, 3,5, tak bym powiedział, bo jedna jest z Benchy, plus oczywiście Prime Tower, który też został akurat zrobiony. Myślę, że można by było zmniejszyć trochę ilość tego plastiku, który właśnie został wygenerowany. I też co ciekawe, że ta drukarka jeszcze drukowała z taką wieżą, a nie z tą nową, która jest w Bambu Studio 2.0. Więc tak, no pierwsze odczucia mam jak najbardziej dobre.
jakość samego wydruku, jak i wykonania tej drukarki mnie zadowala. Naprawdę jest git. Zobaczymy, jak to będzie też w przypadku kolejnych wydruków. Będę planował, żeby zrobić druki z ABS-u, z PET-u, robić większe, multikolorowe, także zobaczymy, jak one wtedy wyjdą, no i na pewno też będę sprawdzał, jak to się ma na przykład do A1 lub do X1 trójki, X1C. No więc tak to by wyglądało. Na ten moment pierwsze dwa wydruki wyszły naprawdę git. Mi się osobiście podobają. Zobaczymy, jak to będzie już przy dalszej eksploatacji. No, co się będzie działo na przykład z ekstruderem, jeżeli na przykład coś się popsuje i jak będzie wyglądała jego naprawa albo koszt części zamiennych. Także na ten moment Wam dziękuję. Podzielcie się w komentarzach, co myślicie w ogóle o tej drukarce. Czy macie coś może do dodania? Może ja mam coś do poprawy. Też będę wdzięczny za jakiekolwiek informacje, no bo jakby nie patrzeć, jest to mój pierwszy film. Także dzięki wielkie i do zobaczenia.